Siema! W końcu doczekaliśmy się od Laowy starszego brata Nanomorph 65 mm ze światłem 2,4. Zapraszam na odcinek. Jest to świetna wiadomość dla posiadaczy Blackmagica, bo mając bagnet EF możemy w 100% korzystać sobie z obiektywów anamorficznych. I ja już posiadam jeden obiektyw w moim składzie, jest to 35 mm. Ja po prostu go uwielbiam. I osoby, które subskrybują ten kanał i followują mnie na Instagramie, wiedzą, że ja uwielbiam z niego korzystać, bo przede wszystkim jest leciutki, jest mały, zgrabny, jak sama nazwa wskazuje, jest nanomorfem, więc generalnie jest mniejszy niż to duże szkła anamorficzne, na przykład Panavision. I jest to moim takim zdaniem podstawowe szkło anamorficzne, które powinniśmy mieć w swojej walizce, jeśli chodzi właśnie o na przykład do Blackmagica, bo jest na tyle szerokie, na tyle wąskie, że można z nim ugrać naprawdę dużo. Jednak w tym wypadku dostaliśmy fajną portretówkę i ja bardzo ją polubiłem pod względem takiego właśnie nagrywania, czy to persony, czy to na przykład detalu na jakieś na przykład kwiaty. To naprawdę dobrze się sprawdza i tą 35 nie byłem w stanie nagrać tak fajnych i takich fokusujących dany temat obiektów w kadrze. Więc ten obiektyw właśnie fajnie uzupełnia tą 35. Ja realizując ujęcie na tym obiektywie bawiłem się naprawdę fajnie, ale i mówiąc bawiłem się, mam na myśli to, że to jest naprawdę pewnego rodzaju zabawa, bo przez to, że to jest tak mniejszy zestaw, jest to tak bardzo kompatybilny, mobilny, to sprawia to jakimś stopniu frajdę, że można w tą kamerę wziąć w łapkę, ten statyw wziąć w drugą łapkę i się przemieszczać, szukać, poznawać okolice. Obiektywem anamorficznym ta okolica wygląda zdecydowanie inaczej niż na przykład sferycznym. Oba te obiektywy są ze światłem 2,4. Ni to dobrze, ni to źle, mogło być zawsze lepiej, zejść poniżej 2 byłoby idealnie, ale przez też ja na przykład pracując na dużej ilości obiektywów anamorficznych wiem, że poniżej 2 ta ostrość nie jest zawsze w punkt. Ona gdzieś się rozmywa, ucieka, a w tym wypadku, jak i w przypadku 35 mm, wszystko jest totalnie ostre. I jeśli chodzi właśnie o tą ostrość, to wykonałem te testy i żeby zobaczyć, jak w rzeczywistości ostrzy ten obiektyw i naprawdę jest to pod ogromnym wrażeniem, bo totalnie daje to radę. Jak sami możecie zobaczyć, ostrość jest punkt, jest to oczywiście tutaj bez filtru, jest to goły obiektyw z przysłoną 2,4 i widzicie, że nie ma na co tutaj narzekać. I ja dlatego bardzo uwielbiam zmiękczać ten obrazek w ogóle mistami. Na przykład te obrazki, które tutaj widzicie przed sobą, są wykonane z firmy Freewell K2 i to był Snow Mist 1/4. I przez to, że ja filtrowałem te obiektywy, ta flara jest mniej agresywna. Ona trochę jest wtedy taka bardziej pogubiona, nie jest taka totalną żyletą, na przykład jak jest w Sirui, ale w Sirui już jest troszkę przesadzona moim zdaniem, ale znacie moją opinię z innych filmów. Co do serii Nanomorph oraz tego obiektywu, jest to wykonane mega solidnie. Tak samo jak w 35 jest to wykonane z fajnego stopu, pewnie aluminium, bardzo wytrzymały metal, pierścienie chodzą super gładko i nie ma tutaj żadnego totalnie oporu, więc na przykład jak podpinałem sobie silnik i bawiłem się tym z moim lidarem, gdzie silnik sobie sam, prawda, ostrzył, no to totalnie silnik nie czuł żadnego oporu, bo działało to mega płynnie. Oczywiście pod obiektywy mamy tutaj mocowanie na statyw, żeby na przykład sobie odciążyć bagnet w kamerze. Ja osobiście z tego nie korzystam, bo po prostu jest to na tyle króciutki obiektyw, że kiedy go zapinam sobie do pocketa, po prostu on go totalnie nie obciąża i niepotrzebny jest tutaj jakiś żaden support. Jeśli chodzi o budowę tych serii, to oczywiście są to szkła filmowe, więc są jakby wykonane dokładnie w tych samych ustawieniach, jeśli chodzi o nabatki i zapięcie bagnetu. Myślę, że z 5 cm Nanomorph 65 mm jest wyższa od 35, ale po prostu jest tam więcej soczewek, które po prostu skupiają i musieli je gdzieś upchnąć. Ja po takim dłuższym okresie zabawy z tym obiektywem stwierdzam, że to jest naprawdę w porządku sprzęt. Myślę, że jeśli miałbym porównać sobie te dwa obiektywy, z którego korzystałbym bardziej, na pewno będzie to 35 mm ze względu na jego większą uniwersalność i taką też lekkość. I myślę, że 65 jest ciut cięższa, to znaczy ciut, no jest zdecydowanie cięższa i czuć to na pewno w gołych dłoniach. Niemniej jednak, jeśli jesteście fanami i lubicie pracować na szkłach anamorficznych, taka 35 mm i taka 65 w tym wypadku jest takim fajnym uzupełnieniem się tych dwóch obiektywów ze względu na przykład na ujęcia establishowe, żeby pokazać na przykład gdzie dzieje się dana akcja, plus takie portretowe, żeby pokazać widzowi główny temat, na przykład, że chcemy pokazać bohatera, czy chcemy pokazać jakiś detal, który występuje w kadrze. Więc między tymi dwoma obiektywami
jeśli je posiadamy, możemy już stworzyć naprawdę fajną historię, fajny storytelling, żeby na przykład opowiedzieć ludziom film, który mamy w głowie. Z takich technicznych rzeczy, na przykład możecie zobaczyć sobie, że obiektyw ostrzy od 70 cm, przesłonę ma od 2,4 do 16. Ja, za co przede wszystkim pokochałem serię nanomorficzną, to za bagnet, po prostu, że mogę go podłączyć do mojego Blackmagica. Ja uwielbiam pracować na Blackmagicu, ja staram się wyciągnąć z niego jak najwięcej i w końcu pojawiła się firma, która zadbała o nas, użytkowników Blackmagica z zapięciem EF, gdzie naprawdę możemy dużo więcej pobawić się, wyciągnąć z tej kamery, a EF może nie jest już popularnym nośnikiem, bo coraz mniej kamer jest jakby w posiadaniu tego bagnetu. Niemniej jednak dla pewnej garstki użytkowników Blackmagiców to jest naprawdę ważne, że możemy zapiąć sobie ten obiektyw na tą kamerę. Oczywiście spójność występuje również w squeezie obiektywu, jest to 1,5 zarówno w 35 mm, jak i 65 mm. Są to bardzo fajne, ostre obiektywy, które dają fajny look. Nie jest to look Panavision, no jest to coś nowego i jest to też o wiele tańsze niż na przykład normalne szkło anamorficzne. Niemniej jednak jesteśmy w końcu w posiadaniu w fajnej, rozsądnej cenie obiektywów, które dają nam namiastkę albo nawet i więcej, jeśli chodzi o takie typowe amerykańską szkołę filmową, dawną anamorficzną. Bo ja, kiedy zaczynałem swoją karierę, załóżmy to było 10 lat temu, no to o takim czymś to ja mogłem pomarzyć. Nie było czegoś takiego na rynku, że za załóżmy poniżej 10 000 ja będę w posiadaniu anamorficznego szkła, które daje naprawdę fajny klimat, które zbliży mnie jeszcze bardziej do bycia jeszcze takim konkretniejszym filmowcem, który daje jeszcze fajniejszy obrazek. Kiedyś czegoś takiego nie było. Za moich czasów zrobiło się albo żyłkę przed obiektywem i zgniatało się, ten squeeze robiło, ale to było sztuczne i czuć było, że to taką ściemę. A teraz jest dużo łatwiej być filmowcem i robić na przykład dużo fajniejsze rzeczy, tylko trzeba pamiętać, żeby robić to świadomie i z nutą taką przemyślenia, żeby to, co miało naprawdę sens, bo nie sztuką jest włączyć kamerę, zapiąć obiektyw anamorficzny i nagrać sobie coś pod flarę, bo flara nie jest tutaj sztuką. Pamiętajcie, że flara jest efektem ubocznym tego, co się dostaje do obiektywu i niekoniecznie zawsze jest to potrzebne. Raczej traktujcie obiektywy anamorficzne jako filtr poprawiający wizerunek obrazka. Flara niech będzie co 10 ujęcie, a nie co ujęcie, bo to Was może zgubić. Więc nie przedłużając, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!